Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie ponownie na naszym spotkaniu. Jak się dzisiaj czujesz? Co słychać? Jest mi dobrze. Dobrze? Wszystko dobrze. Wyspana? No w miarę. W miarę. Dobrze. Dobrze. Co dzisiaj sobie ładnego pogramy? No tak właśnie pomyślałam, że możemy zagrać Scherzo Brahmsa. O, super. Raz to rozczytałam i robiłam wtedy to z profesorem Bryłą, ale no to było już na jakiś czas temu naprawdę. I tak postanowiłam do tego wrócić. Wrócić. Świetnie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie Z mojej perspektywy bardzo dobry. Więc daj mi jeszcze sekundę. Jeszcze zobaczę, czy mam tutaj Twoje nutki. No mam Twoje nutki. Dokładnie. Ja jestem gotowa. Dobrze.
Super, brawo. Bardzo dobrze. Wiesz, to mi nie wygląda na to, żeby to... Znaczy nie, ty mówiłaś, że jakby już pracowałaś nad tym utworem, prawda? To nie jest nowy utwór. Rozczytałam i wtedy popracowałam, ale jakoś tak, nie wiem, potem były jakieś inne rzeczy, więc tak za bardzo już tego nie ćwiczyłam, bo jakby no, trochę się plany zmieniły, no i tak wróciłam ostatnio do tego. Nie, bo brzmi to jakby znowu, jakbyś już naprawdę znała ten utwór, nie? Jakbyś dopiero nad nim zaczęła pracę, co bardzo mnie cieszy. A w ogóle znasz pochodzenie tego skerca? Tak, to jest z tej sonaty napisanej przez 3 kompozytorów. Tak. Schumana, Brahmsa i chyba Dietricha, bo to był ten kompozytor. Ale właśnie nie jestem pewna, już nie pamiętam tego, ale pamiętam, że był... Wiesz co, mam blackout. Po prostu blackout, no właśnie, totalnie. Bo ten 3. kompozytor jest taki, zawsze nie mogę go zapamiętać. Wiem, że Schumann i Kim on był? Kim on był, dokładnie. Tak. Tak, no i to scherzo jest dla Joachima, prawda? Józefa Joachima, który też... ja uważam, że to może dla samej muzyki jest bez znaczenia, czy to jest dla takiego, czy siakiego napisany utwór, ale to są ciekawe jakby takie w ogóle powiązania między tymi kompozytorami, prawda? Że Joachim też, który był pierwszym wykonawcą w ogóle koncertu skrzypcowego Brahmsa przecież, i też przyjacielem kompozytora, że jakoś to wszystko tak właśnie ze sobą jest w taki bardzo naturalny sposób powiązane i zawsze ja bardzo lubię te wszystkie historie właśnie związane, co, kto, z kim tutaj, dla kogo pisał, z kim wykonywał, z kim później jeździł na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Są naprawdę ciekawe historie. No dobrze. Ja będę miała po raz kolejny trochę pytań i też nie traktuj ich jako jakby krytykę czy coś, co sugeruje, że jest źle. Bardziej wolę się upewnić jakby w takim przekonaniu, że ja coś dobrze usłyszałam albo źle usłyszałam, albo po prostu ty grałaś w pewien sposób, a z racji tutaj tych naszych problemów technologicznych po prostu to do mnie nie dotarło. Pierwsze pytanie, które mam, to są te pierwsze trznutki. Pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Czy one u ciebie, jak grasz, brzmią po pierwsze równo, precyzyjnie w tempie, czy zdarzają się, że one jakieś tam No, aż tak bardzo nie, ale czasami się zdarzają może jakieś lekkie nierówności. No tak staram się nad tym panować, ale czasami nie wiem, może brakuje właśnie jeszcze panowania nad smyczkiem, żeby... Wiesz, bo to jest dość ważny motyw. Nie chciałabym tutaj tworzyć jakichś dodatkowych teorii, ale no chcąc nie chcąc, on gdzieś mi przypomina... Może to nie jest jakby takie bezpośrednie nawiązanie, ale coś w tym jest, jak dla mnie, tak? I gdzieś to... Jak dla mnie ważne jest to, z jakiego pułapu smyczka on spadnie na pierwszą nutę, bo jeżeli on z dużej wysokości spadnie, to trochę nie masz wpływu na to, jak on się odbije. On się odbije albo bardziej, albo mniej i to może powodować właśnie takie lekkie niedoskonałości. Natomiast jeżeli jesteś w miarę blisko struny, to jesteś w stanie naprawdę dobrze wtedy wyważyć tą prawą rękę. I to oczywiście jest dalej tak samo, prawda? Tutaj w każdym z tych motywów. Chyba gdzieś mi tu mikrofon uciekł. Dokładnie trochę uciekł, ale zaraz go spróbujemy złapać. Jest. Dobra. Spróbuj jeszcze raz od początku. Dobrze. Jeszcze wiesz co, też pytanie u mnie brzmi, jakby akcent był na pierwszą. A jednak jest... Mamy, chcąc nie chcąc, kawa na ławę, akcent na tą ćwiecznutę z kropką, prawda?
to nie jest kwestia tutaj naszego połączenia, tylko po prostu tak trochę grałaś, nie? Że pa, 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 ale tam, 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 pam, 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 pam. Szczególnie, no tak trudno jest, jakby muszę tak się zawsze zastanowić przed tym, jak jest wchodzę na to B, tam, tak. To jakby może po tym łuku ja tak nagle może rzucam smyczek. Tak, wiesz co, nie mam nic przeciwko temu, żeby to było bardzo takie aktywne, ale to niech wtedy wszystkie 3 nuty będą, a w zasadzie 4, a nie tylko ta pierwsza. Ta, 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 ta. Kolejne pytanie, czy tutaj jakby oddzielasz na tym łuku coś robisz takiego, co jakby powoduje, że jest mała, nie chcę nazwać to pauza, ale że nie ma tego legata. No tak, właśnie to jest niby specjalnie. A z jakiego powodu? No właśnie, no jakby dla mnie po prostu jak wtedy miałam zajęcia z profesorem, to jakaś była koncepcja, żeby jak jest jednak ten akcent, to może tak, to nie miała być może tak, cezura to jest za dużo, ale żeby tak jakieś taka, no taka mini dosłownie. Żeby jakby pokazać ten akcent. Tak. A mogłabyś w dalszym ciągu jakby uwypuklić i bardzo położyć nacisk rzeczywiście na ten akcent, ale jednak nie rezygnować z legata, bo rozumiesz, jeżeli on to napisał pod legatem, to a czy inaczej, ja poddaję wtedy w wątpliwość w ogóle, po co jest to legato. To jak dla mnie by, nie wiem, a napisał albo jakąś kropkę, albo jakąś kreskę, nie wiem, czy no jakoś nie zaakcentował, ale zostawiłby jakiś ślad w partyturze, który by nas naprowadził na to, że to mamy papam, papam, czyli 2 razy jakby papa wyartykułowane, a ja jednak to czuję tam, taram, 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 tak, czyli jakby na takim naprawdę dużym legacie i też jako duży kontrast, bo zobacz, jest dużo takich osobnych, oddzielanych nut i tutaj wręcz przeciwnie, dla mnie to jest taki moment, no nie liryczny na pewno, tak, ale może bardziej śpiewny niż te fragmenty takie bardzo, bardzo energiczne. Spróbuj, wiesz, troszeczkę więcej tego legata zostawić, zachować taką samą tą energię, ale po prostu na legacie. Straciłaś mnie ze słyszenia. Super, wiesz, jak już później od tamtej 4. linijki grałaś, to było super. Jeszcze ten półton w 3. linijce, wiesz, ten. Może to też jest trochę kwestia charakteru. Ja to właśnie czuję jakby tak bardzo boleśnie, wiesz, jak ten półton tak naprawdę aż wykręcał, wiesz, ostatnio wczoraj, czy kiedyś tam rozmawiałyśmy na podstawie Niguna, prawda, o tym bólu, o tym lamencie i gdzieś no ja tego mi brakuje, wiesz, to przychodzi tak zbyt prosto, tak? Tak, z uśmiechem na twarzy, a to nie jest z uśmiechem na twarzy. To jest bardzo bolesne, a mimo to jednak na legacie. Możesz od razu od B. Super. Dobra, idziemy dalej.
troszeczkę brakuje mi takiej elegancji. Jak tutaj już zaczynasz, tu jest super. I teraz brzmi, jakby ktoś nagle czkawki dostał. Może wiesz, tak jakby nie wyrzucaj tej nuty tak energicznie w powietrze. Tak, ale w dalszym ciągu z artykulacją. Super. Tak, jest małe niebezpieczeństwo, że po tym jakby właśnie jak wyrzucisz tą nutę, to później te dwie pozostałe bardzo uciekają. Żeby to E i to D, wiesz, o którym mówię, o ostatniej linijce, prawda? Pierwszy takt ostatniej linijki, żeby to po prostu nie przyspieszać tego zbytnio. Super! Doskonale. I teraz jeszcze mam takie pytanie. Czy te glissanda, które robisz, jakby wynikają z ekspresji, że jakby tak czujesz, że to jest takie ekspresyjne, czy bardziej to jest po prostu kwestia akurat takich palców, którymi grasz? Możliwe, że to i to. Może powinny być trochę, jeśli chodzi o ekspresję, może trochę mniej jednak, w sensie bardziej wibracją może, a mniej tymi glissandami, ale no takie też są palce dosyć przesuwane. Znaczy wiesz, bo tutaj, bo tak, jeżeli zrobisz tutaj tak, praktycznie masz na każdym połączeniu masz zmianę pozycji i jakieś glissando. Oczywiście ty wszystkich nie robisz, to żeby była jasność, tak? To ja teraz zagrałam tak, jakby teoretycznie mogło być w najgorszym przypadku, a nie tak jak ty zagrałaś. Ale o co bym cię prosiła, żebyś spróbowała jakby zdecydować się, w które miejsca, jakby które połączenia są rzeczywiście te ekspresyjne, w którym warto by było dać rzeczywiście trochę tego glisu, czy takiego portamento, a które rzeczy powinny być tutaj naprawdę kontrolowane i jednak pozostać takie stonowane. Może ten FF, wtedy taki jest jeszcze, że mogło być to glissando. Tak się zastanawiam właśnie. Dobra, i tylko to? Czy coś jeszcze? No bo już potem z tego fis na fis też bym przeszła dosyć gładko, tak... Wyciągając palec. No tak. Super, tak. Dobra, spróbuj. Wiesz, co jakby budzi mój niepokój, to jest fakt, że ja w sumie nigdy nie wiem, gdzie ta nuta u ciebie jest. To znaczy, jak tam podjeżdżasz jakby w wibracji, w związku z tym jakby nie ma tego momentu, kiedy utrafiasz tą nutę, że dochodzi do słuchacza sygnał, że to jest tu. Tylko to jest mniej więcej gdzieś tu, w tych okolicach, tak? I ja bym spróbowała, wiesz co, tak na razie, tylko ćwiczeniowo. Zagraj sobie to miejsce w ogóle bez wibracji i bez glissand. Tak samo tutaj też. Jakby totalnie z oktawy, wiesz, żeby nie zmieniać tutaj pozycji. Tak.
I teraz po kolei będziemy dodawały tylko to, co będzie potrzebne. Teraz spróbuj dodać troszeczkę ekspresji z tego glissanda, ale bez wibracji w dalszym ciągu. Nie, a teraz sobie tak myślę, że mi to jednak nie pasuje. Aha, okej, dobra. To w sumie tak jakoś myślę, że jak sięgałam i że myślę sobie, że tak chyba samą wibracją jestem w stanie oddać tą ekspresję. Nie ja to powiedziałam, ale tak pomyślałam. Super, dobra, spróbuj. No, jeśli mam być szczera, to dużo bardziej to do mnie przemawia. Jest i pewniejsze intonacyjnie i paradoksalnie ma więcej ekspresji, bez takiego wow, jeżdżenia w tej we w te. Dobra, następny. Super. Wiesz, ten drugi, nie wiem, czy widziałam dobrze, znaczy, czy te palce, które tutaj mam, to są te, które grasz? Czy jak... Tak, pierwszy. Tylko mam pytanie, dlaczego tutaj trzeci? Ale że nie czwarty? No bo tak, najbliżej je ma czwarty, nie? No tak, ale ten trzeci jakoś tak można tak łatwiej zawibrować. Bo? Chyba, że czwartym? No nie wiem. No. Jakiś taki jest czwarty słabszy trochę. A tam bzdura. On jest słabszy, jeżeli się go nie używa, ale jeżeli się używa, jest w użyciu, to jest to palec, który obiektywnie jest rzeczywiście mniejszy. Jakby tak spojrzeć, nie? Jest po prostu mniejszy na dłoni. Ale jakby naukowych aż takich, ja bym tutaj nie, jakby wiadomo, z racji jego położenia i tutaj tej masy mięśniowej, to rzeczywiście na przykład tym palcem nie jesteś w stanie podnieść siatki z zakupami, nie? Ale postawić w czwartej pozycji nutę E na E-strunie, myślę, że wystarczająco ma siły i spokojnie sobie z tym można poradzić. Tutaj też mam jeszcze takie pytanie. Cały czas mi niestety w tej sekundzie mikrofon, coś mi tutaj, on ucieka dzisiaj, jakiś niezdyscyplinowany. Pytanie. Czy to jest takie założenie interpretacyjne, że nie wibrujesz, wibrujesz, nie wibrujesz, wibrujesz, nie wibrujesz, wibrujesz. Nie, to raczej nie jest założenie. Nie jest założenie, dobra. To teraz poproszę ten fragment, jakby miał już założenie. Dobrze. A ja sobie założę może wreszcie ten mikrofon na to ucho, tak żeby on siedział. Nie mam więcej pytań? Wszystko jasne? Dobra, idziemy dalej. Super. Tutaj ty też powinnaś mieć takty. W 81 takcie, tak, w odróżnieniu od naszego wcześniejszego tekstu, tu mamy, znika nam ten półton bolesny, pojawia się właśnie odrobina takiej nadziei, czy nawet takiego triumfalnego, takiej triumfalnej ekspresji. Jak byś chciała to zróżnicować?
To znaczy, jak zagrać ten półton, a później ten... Żeby to naprawdę była... Dała jeszcze więcej wibracji na pewno. Tylko tak właśnie się zastanawiam jeszcze wtedy, jak zagrać trochę inaczej ten z półtonem. A zagrać sobie, to jest na poprzedniej stronie, ten fragment od B dolnego. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. Tak, i teraz... Ja bym zagrała ciszej. I teraz ten z całym tonem, też od B dolnego. Więc to będzie też twoje zadanie takie do przemyślenia. Jak wyeksponować taką różnicę, bo według mnie to jest jeden z takich kluczowych momentów w ogóle tego całego skerca. Jeśli bym coś mogła zasugerować, to właśnie to legato, na które tak nalegałam, ono bardzo mi pasuje do tego półtonu. Przy tym całym tonie, tutaj trochę bym poszła już w tę stronę, o czym mówiłaś, że w dalszym ciągu na legacie, ale rozszerzyłabym czas, wiesz, między tym... Nawet może dając takie 2 mini impulsy i na B, i na C, a tutaj... Tu na pewno bym grała no na pewno jak na pewno, ale z dużym prawdopodobieństwem jakby na takim jednym, wiesz, wydechu. Dobrze. Okej, to idziemy do trio. Super. Jaki według Ciebie w ogóle charakter ta cała część triowa ma? No to jest jakby trochę taki odpoczynek po tamtej wcześniejszej części, gdzie dużo było takich oddzielonych nut. Jak tu teraz trochę można, nie wiem, pośpiewać. Tak, zdecydowanie. No i mamy do espressivo, prawda? Gdzie rzeczywiście ta ekspresja tutaj jest, rozsadza te z pozoru łatwe melodie, takie łatwe, w sensie takie przyjemne melodie, tak? Rozsadza to od środka. Nie jestem pewna, czy dobry rytm grasz w 3. takcie tego tria. Może za szybko gram to G. No sprawdźmy to jeszcze. Ja bym w tę stronę poszła, jeśli chodzi o rytm. Dobra, to się zgadzamy. Jeszcze jedna też taka zmiana pozycji jest dyskusyjna. Teraz na drugi. Tak, na drugi. Bo? Bo z kolei znowu ten 4, tam tak było. Ale to nie mogę spróbować z 3 może, bo... Ale że w sensie, że 4 fis trzeba zagrać 4 palcem. Okej, a spróbuj zagrać 4 palcem. Jak będzie naprawdę tragedia, to wycofam się z mojego pomysłu. Wiesz, bo powiem Ci, co mnie troszeczkę razi, jakby w melodii
ta, ua, ra, ri, ra. Czyli schodzisz w melodii w dół, a robisz glissando w górę. Nie wiem, czy jakby rozumiesz problematykę tego miejsca. Tak, I tak, to trochę, wiesz, w poprzek, jak dla mnie. Tak nie współgra. No. I dlatego bym proponowała albo inna opcja, wtedy zaczynasz od drugiego palca, pierwszy, trzeci, drugi, pierwszy, trzeci, ale dla mnie jest to opcja przekombinowana, zdecydowanie ładniejsza i łatwiejsza. I później wtedy tego D też nie musisz podmieniać i zdziwisz się jeszcze. Tu też jest taka opcja, że można zagrać czwartym palcem. I naprawdę można nie wyzionąć ducha. Zgadzam się oczywiście, ja sobie teraz żartuję, ale zgadzam się z takim podejściem, że ten czwarty palec w kontekście nut innych, tak, jest na pewno palcem mniej wygodnym, tutaj jest 100%, mniej wygodnym do gry. On dla nas wydaje się być słabszym, bo nie czujemy się komfortowo, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że w porównaniu do ilości nut, które na co dzień używasz pierwszym, drugim i trzecim palcem, no to jest niemożliwe, żeby ten czwarty czuł się tak samo uprzywilejowany jak pozostałe trzy. Jeżeli grasz generalnie 95% wszystkich nut grasz tymi trzema palcami i nagle każesz najtrudniejszą nutę, no bo umówmy się, z tych wszystkich nut ta będzie najtrudniejsza, tak? I nagle najtrudniejszą nutę ma zagrać palec, który tak naprawdę najrzadziej dochodzi do głosu. Więc opcje masz dwie, ponieważ jesteś jeszcze bardzo, bardzo młoda. Więc albo już do końca życia skazujesz siebie na tutaj pewnego rodzaju dysproporcje i brak równości, tak, że masz 3 równorzędne palce i jeden, który po prostu nie domaga i tak już będzie do końca życia. I będziesz zmuszona wszystkie utwory, które będziesz grała, tak palcować, że zawsze za każdym razem tego czwartego palca będziesz unikała, bo po prostu on nie będzie miał szans, żeby wykształcić w ogóle, żeby przynajmniej spróbować być też równorzędnym, tak jak te pozostałe 3. Albo opcja numer 2, że rzeczywiście przynajmniej próbujesz. Nie każdą nutę, rzeczywiście nie we wszystkich utworach, nie we wszystkich pozycjach jest sens walczyć o to, żeby w imię tego, że ćwiczę swój czwarty palec, tak? Będę za każdym razem tutaj po trupach grała ostatnim. A co? Przecież mogę. To też nie o to chodzi, ale w tak młodym wieku, jakim ty jesteś, jakby takie świadome unikanie tych palców, wydaje mi się, że po prostu jest niesprawiedliwe dla tego palca. No ja staję w obronie zawsze słabszych. Tak już mam. Że zawsze będę broniła tych, którzy są słabsi, którzy mają mniejsze prawa, których głos w ogóle się nie liczy. I tutaj w obronie twojego czwartego palca przemawiam ja i apeluję, żebyś od czasu do czasu po prostu brała go pod uwagę i próbowała, wiesz? Im więcej będziesz próbowała, tym lepiej też ten palec poznasz i poznasz jego możliwości, że niektóre nuty rzeczywiście można tym palcem zagrać, niektóre nie warto, lepiej odpuścić. Ale tak z założenia, że ten nie, bo ten nie, ten jest słabszy, tego nie chcemy. Szkoda, biedny palec. Dobrze, to ja go wezmę pod uwagę. Wiesz, bardzo ci dziękuję, od razu mi jakoś tak lżej na sercu. Próbuj. Dobrze. Nie, rytm, jeszcze zanim... Dla mnie to dobrze brzmi. Mi niczego tam nie...
Jeszcze sekunda, jeszcze sekundka. Tam na nie tym było takiego przejścia, tonie, no to właśnie. było takie przypadkowe. To miało być wszystko na D? Wszystko na D? Dobra. Tak. To drugie podejście. Super. 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 Wiesz, mam takie wrażenie, jakby ten czwarty palec się obudził. Wiesz, teraz ja tutaj mu nagadałam, że może, że ma pełne prawa i nagle zaczął grać jak naprawdę równorzędny partner do pozostałych trzech. Super. Mi osobiście niczego nie brakuje. A ty zyskałaś dzisiaj jeden dodatkowy palec do kolekcji. Super, dobra, idziemy dalej. Super. Na przykład powiem Ci, dlaczego nie uważam, że trzeba by było zmienić palec w przedostatniej linijce 3 takty od końca, tak, na to G, ponieważ bardzo mi się podoba tutaj ta ekspresja. Czwartym palcem by na przykład tego nie było. I na przykład w takich miejscach to nie jest kwestia wyboru mocniejszego czy słabszego palca, tylko zupełnie innej treści muzycznej, którą chcesz przedstawić. Super, super to brzmiało. Ostatnie jeszcze mam pytanie tylko do ostatniej nuty, że ona jest jakby na 2 smyczki. Tak jakby była jakby osobno oktawa i osobno góra. Ja nie jestem jakimś fanem, tak, ale tak... Tak było. Mhm. A spróbuj teraz, bo to też takie podobne ćwiczenie, prawda? Sprowadzenia smyczka
żeby naprawdę wyciągnąć tą nutę, żeby ona z tego smyczka nie uciekła. Ostatnie te 3 akordy. Wiesz, dla mnie osobiście taka nuta ma dużo więcej ekspresji, ma dużo więcej tego napięcia, ma dużo więcej takiej nawet wewnętrznej walki o to, żeby ją wydobyć, a jak ją rozbijesz, to jest takie, dobra, tutaj sobie wezmę na 2 smyczki, żebym się nie męczyła, żeby tak się miło i przyjemnie skończyło. Nie o to chyba Brahmsowi chodziło w tym, znaczy inaczej, jeśli by mu o to chodziło, to myślę, żeby tutaj, wiesz, po prostu rozpisał, tym bardziej, że miał Joachima do dyspozycji, więc on by mu takie wykonawcze niuanse on by mu podpowiedział. Skoro tego nie ma, nie sądzę, że o to chodziło. Doskonale. Powiedz, masz jeszcze jakieś pytania co do tego skerca? Jeszcze jest coś takiego, jakiś fragment, którego nie poruszyłam, a warto by było? Tak się tylko zastanawiałam, bo tak zauważyłam często, jak sobie ćwiczę, że jak zaczynam jakiś fragment, powiedzmy tam z tym, któryś z tych osobnych nut, tak? To jakby jak zaczynam z takim od pewnego fragmentu i tak z przygotowaniem, to jakby wtedy te nuty są też dźwiękowo, patrząc na jakość dźwięku, jest wszystko dobrze. A czasami jest tak, że jak jestem może gdzieś, nie wiem, już taki jest długi odcinek i gdzieś jestem na przykład po tych też wysokich nutach, a tak dłuższym smyczkiem i nagle muszę wrócić do takich tych drobnych, to jakby są takie, tak na początku jakieś takie niechlujne. Wiesz, to może być spowodowane tym, że jeżeli zaczynasz je bez jakby tak z miejsca, tak, bez grania czegokolwiek wcześniej, to przygotowujesz sobie smyczek jakby w takim najbardziej optymalnym miejscu. Znaczy po prostu jesteś tam, gdzie ci jest wygodnie, gdzie masz największą kontrolę. Więc proponowałabym, że jak jesteś w ciągu, tak, jak coś grasz, rozplanuj sobie smyczek na tam pół taktu wcześniej, czy takt wcześniej, żeby właśnie wylądować w bardzo podobnym miejscu, co tobie jest najwygodniej, żeby grać. U każdego będzie trochę inaczej. Jedni będą woleli bliżej żabki, jedni bliżej środka, niektórzy dokładnie w punkcie ciężkości. To jest, ty wiesz najlepiej, gdzie jest to miejsce, ale chodzi o to, żeby po prostu tak zaplanować smyczek, żeby dokładnie tam wylądować. Wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to będzie bardzo podobne do tego, jak grasz bez tych poprzedzających nut. Plus też zwróć na to uwagę, czy przypadkiem na przykład, jak jesteś w jakimś takim bardzo głośnym, bardzo energetycznym miejscu, które wymaga dużej siły fizycznej, czy przypadkiem nie zostajesz właśnie w takim jakby napięciu w prawej ręce i później taką ręką, która jest przyzwyczajona do fortissima, nagle próbujesz zagrać coś bardzo takiego delikatnego, no bo to w sumie jest, w smyczku to jest delikatne, nawet jeżeli to brzmi mocno, ale to w wykonaniu jest delikatne. Więc te 2 elementy weź pod uwagę, jak sobie będziesz ćwiczyła. Coś jeszcze? Nie, myślę, że teraz już po prostu muszę wziąć sobie te wszystkie uwagi, zebrać i trochę sobie to powtórzyć, tak żeby to się uderzało. Świetnie. Doskonale. No to ja bardzo ci dziękuję za nasze kolejne spotkanie i w dalszym ciągu jeszcze mówię do zobaczenia, jeszcze się w tych okolicznościach spotkamy. Tak. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pani również. Do widzenia. Do widzenia.